Cześć, tu drogi Mario. Zapraszam na film z Półwyspu Peloponeskiego w Grecji. Po odwiedzeniu Akropolu w Atenach udałem się na kemping przy drodze w kierunku Peloponezu. Na kempingu oczywiście stali bywalcy, którzy zdobywają łatwo pożywienie, no i dostęp do urokliwej plaży, co prawda kamienistej, ale można się ochłodzić. Kolejny dzień eskapady zacząłem oczywiście od uzupełnienia kofeiny w różnej postaci przy kanale korynckim. Kanał koryncki sprawił, że Pelopones nie jest półwyspem, tylko faktycznie wyspą, a jego początki budowy liczą się na lata czasów Nerona, zarzucone przez jego następcę. Do tematu wrócono pod koniec XIX wieku i to skutecznie. Ten kanał łączy dwa morza, Egejskie i Jońskie. Liczy sobie ponad 6 km. Wysokość do lustra wody 80 metrów, a szerokość tylko 24. Kiedyś służył przeprawie normalnych jednostek, dzisiaj raczej bardziej turystycznych, ale skraca drogę wokół Peloponezu o około 220 mil morskich. Kanał koryncki jest dzisiaj bardziej atrakcją turystyczną, nie tylko do oglądania, ale również dla amatorów mocnych wrażeń. Oto przygotowania do skoku na linię. Klub samobójców.
Podróżując po Peloponezie udałem się do starożytnego miasta Mykeny. Swoją świetność miasto przeżywało w drugim tysiącleciu przed Chrystusem. Znajduje się tu grób króla Agamemnona, który był legendarnym zdobywcą Troi. Mykeny straciły na znaczeniu około 1100 roku przed Chrystusem, ale między innymi dostarczyły Leonidasowi pod Termopilę 80 żołnierzy w walce przeciwko Persom. Trzeba oczywiście, zwiedzając takie miejsce, mieć wyobraźnię, co się tu musiało dziać. Oczywiście, jak w każdym mieście, było miejsce rozrywki, czyli amfiteatr, gdzie ludzie się spotykali na pogaduchy, oglądali walki gladiatorów, czy też walki ze zwierzętami. Oczywiście najważniejsi mieszkali najwyżej. Znaleziono tutaj resztki pałacu, kolumnadę tego pałacu. Plebs mieszkał oczywiście niżej, a całe miasto otoczone było murem. Na wzgórzu dobry punkt obserwacyjny, można było na Półwyspie Argolickim koniecznie trzeba zobaczyć największy starożytny teatr w Epidauros. Zbudowany w 330 rokiem przed Chrystusem, zaprojektowany przez Polikleta Młodszego, a widownia mieści około 12 000 widzów. Teatr cechuje się doskonałą akustyką. W czasie mojego pobytu jedna pani na flecie bardzo delikatnie na dole zagrała fragment jakiejś pieśni.
doskonale było słychać na najwyższych, oddalonych rzędach. Ten teatr zachowany w tak dobrym stanie był z tego powodu, że aż do XIX wieku był przykryty warstwą ziemi, a potem odkopany. Do dzisiaj wystawiane są dramaty starożytnych greckich dramaturgów Sofoklesa, Eurypidesa czy Aischylosa. Dalej udałem się w kierunku Półwyspu Lakońskiego. Gdzie takie oto widoki na prywatne jakieś posesje były. No i niewiele takich miejsc odpoczynku, tak zadbanych i tak zorganizowanych, bo zwykle te miejsca odpoczynku to kawałek asfaltu przy drodze, a tutaj było nieco inaczej. Latarnia morska na takim cypelku, na takim półwyspie zamieszkałem. No i miejsce, gdzie rzeka dopływa do morza. Bardzo zimna, a samo morze niesamowicie ciepłe. Można wejść do niego praktycznie nie przymierzając się. A na koniec dnia
oczywiście zasłużone małe piwko.